Hej, tu Seba, a dziś zapraszam na relację z ważenia piwa domowego Foreign Extra Stout, czyli mocniejszego irlandzkiego stoutu. Zapraszam. Na początek przygotowuję słody podstawowe 4 kg pilźnieńskiego, 1,5 kg wiedeńskiego i 0,5 kg monachińskiego ciemnego. Równie dobrze można by zastosować sam słód Pale Ale, ja takiego nie posiadałem, więc chciałem trochę podbić słodowość, modyfikując zasyp właśnie, żeby nie był tylko sam pilźnieński. Jeżeli chodzi o wodę do zacierania, to będę zacierał w około 22-23 litrach wody, którą podgrzewam gdzieś tam do temperatury 40-50 stopni, po czym zostaną dodane ześrutowane już słody podstawowe. Zacznę zacieranie na samych słodach podstawowych, myślę, że około 30 minut do 40 minut w temperaturze 65-67 stopni, a po tym czasie dodam słody specjalne. Do zasypu zostały również dodane płatki jęczmienne 400 g. A jeżeli chodzi o słody specjalne, to przede wszystkim 200 g karafy trójki, na tym etapie 200 g jęczmienia palonego i 200 g czekoladowego pszenicznego. Po półgodzinnym zacieraniu zrobiłem jeszcze próbę jodową, żeby potwierdzić, że się zatarło. Nie ma przebarwień, więc próba wyszła negatywnie, czyli pozytywnie. Razem z słodami palonymi dodałem 5 g kredy. I teraz już mogę podnosić temperaturę zacierania do kolejnego etapu, czyli do 72 stopni, w którym to też przez około 15-20 minut będziemy utrzymywać. Kolejną przerwą jest przerwa w 78-80 stopniach, czyli tak zwany wygrzew, i na tym etapie postanowiłem dodać jeszcze 100 g jęczmienia palonego. Stwierdziłem, że trochę za mało tej kawałości jest. Kolejnym etapem jest filtracja i wysładzanie. Będę filtrował tak, żeby odebrać, myślę, że około 25, może 26 litrów brzeczki o gęstości powiedzmy 15 około. Ja następnie będę gotował przez godzinę. Tutaj na początek dodajemy chmiel goryczkowy. Ja tutaj dałem około 30 g chmielu goryczkowego, 11 alfa kwasu z tego co pamiętam. No i na koniec gotowania dodam chmielu na aromat East Kent Goldings, około 45 g. No i oczywiście też na te 10 minut tabletkę Wirflocka. No chcemy mieć w miarę klarowne piwo. Po gotowaniu wyszło około 22-23 litrów o gęstości 17. No i następnie transferujemy już chłodząc oraz napowietrzając do fermentora. Dodajemy 2 paczki drożdży US 05. Następnego dnia rano już widzę, że ładnie wystartowało. Zaczynam w 16 stopniach, a pod koniec fermentacji pewnie gdzieś skończę w okolicach 20.
Foreign Extra Stout, czyli popularnie zwany Fez. Jest to mocniejsza wersja irlandzkiego stoutu. Ekstrakt jest około 14-18. Jest też to mocniejsza wersja, czyli 6-7% alkoholu. Podobnie jak dry stout powinien być dosyć wytrawny, czyli odfermentowanie od 2,5 nawet do 5. Ciemne, palone piwo kawowe powinno być raczej klarowne. Jak tu widzicie, barwa po prostu czarna. Ja ważyłem to piwo 20 grudnia 2025 roku. Dzisiaj mamy 3 stycznia, czyli około 2 tygodni. Po tych 2 tygodniach ja pobrałem próbkę i odfermentowanie jest w tej chwili około 17 do 5 BLG, czyli jeszcze według mnie się nie skończyło. Tym bardziej, że w aromacie czuć dosyć mocno diacetyl. Widać też pęcherzyki dwutlenku węgla oraz ruch na rurce. Ja zacząłem fermentację od 16 stopni, skończyłem, w tej chwili nie skończyłem. Podniosłem do 20 stopni i będę jeszcze czekał, żeby zeszło przynajmniej 1-2 BLG, bo w tej chwili jeszcze to piwo jest za słodkie, czuć diacetyl, czy teraz robimy taką przerwę diacetylową, trochę wyższa temperatura, z 16 do 20, nawet pewnie na końcu skończę na 21. Tak, żeby to piwo dofermentowało, było smuklejsze, wytrawniejsze, no i żeby też zredukować efekty uboczne fermentacji. 2 tygodnie fermentowało, myślę, że jeszcze około tygodnia potrzebuję, czyli jeżeli byśmy chcieli jeszcze to piwo nagazować przez refermentację w butelkach, to potrzebujemy pewnie około 4 tygodni na skończenie takiego piwa. Jeżeli mamy kegi, to myślę, że w 3 tygodniach, 3,5 tygodnia jesteśmy w stanie się zamknąć. Wszystkim musimy zadbać o to, żeby piwo było dostatecznie palone, kawowe, czekoladowe, żeby nie było popielniczką z drugiej strony, czyli musimy uważać z ilością słodów palonych. Ja tutaj miałem około 8 do 10%. Kolejna sprawa, żeby nie przegiąć ze słodami palonymi, bo wtedy też powstaje nam nieprzyjemna kwasowość tego piwa. Słody palone powodują, że piwo jest kwaśniejsze. No i to też jest bardzo często wadą. Jak temu zapobiec? Przede wszystkim, tak jak wspomniałem, nie przekraczajmy 10% słodów palonych. Dodawajmy słody palone etapami. W ogóle na początek najlepiej zrobić zacieranie półgodzinne słodów podstawowych. Ja tutaj słodów podstawowych użyłem głównie pilźnieński, czy tam był 4 kg, z dodatkiem słodu wiedeńskiego i monachińskiego. Normalnie można by użyć słodu Pale Ale. Ja niestety nie miałem takiej ilości, więc stwierdziłem, że zrobię taką mieszankę. Podbije mi to trochę słodowość, właśnie przez słody, które były suszone w wyższych temperaturach, i zrobi nam to taką namiastkę słodu Pale Ale. I ja tak zacierałem pół godziny, po czym zrobiłem próbę jodową, która wyszła negatywnie, czyli nie było już skrobi. I wtedy dodałem słody palone. Razem z słodami palonymi dodałem też 5 gramów kredy, z tego względu, że piwa ciemne wychodzą dużo lepiej na wodzie twardej. Ja mam gdzieś tam twardość wody między 200 a 300 i chciałem podbić, żeby było między 300 a 400. 5 gramów kredy daje nam podbicie mniej więcej o 100 twardości wody. I taka woda powinna ładnie zbuforować kwaśność pochodzącą od słodów palonych. Oprócz słodów typowo palonych, jęczmiennych, tak jak ja dałem jęczmienny palony czy karafę trójkę, można dodać słodu pszenicznego czekoladowego. Taki słód pszeniczny czekoladowy powinien nam wnieść aromaty czekoladowe, kawowe, ale powinien wnieść mniej aromatów typowo palonych, popielniczkowych, bo jest to słód bez łuski, a łuska przeważnie daje tą najbardziej taką paloność. Więc warto też trochę dać takiego słodu do zasypu. Pamiętajmy, że słód palony, czekoladowy nie oznacza, że nam więcej czekolady, tylko że to jest jego barwa, bardziej czekoladowa. Ja na koniec zacierania, jeszcze podczas wygrzewu, dodałem 100 g słodu palonego, no stwierdziłem, że trochę mi tej kawy jednak brakuje i tutaj dodałem właśnie przy wygrzewie, zamieszałem i odstawiłem potem przy filtracji. Też wpłynęło to na pewno na smak i aromat. Więc najistotniejsze jest to, żeby w tym piwie był zachowany balans pomiędzy palonością, taką kawowością, czekoladowością, delikatnymi estrami, takimi czerwonych owoców, nawet jakichś wiśni, śliwek. A z drugiej strony, żeby to piwo nie było cierpkie, kwaśne, nie było popielniczką. Więc tutaj jest to bardzo istotne. No i oczywiście w mojej opinii to piwo nie powinno być słodkie, ulepkowate, tylko właśnie powinno być bliżej Irish Stouta niż Imperial Stouta. A właściwie no to wiadomo, jest trochę pomiędzy. Ale zawsze ja wolę takie wersje bardziej wytrawne.